Dzień dobry. Dzisiaj o przyrządach optycznych, o lupie, mikroskopie i lunecie. No to takie przybliżona analiza będzie, jakościowa, ale wystarczająca. Więc zaczynamy od lupy. No lupa to jest, jak wszyscy wiedzą, soczewka skupiająca, tylko trzeba ją właściwie użyć. Człowiek, który ma zdrowe oczy, widzi dobrze w odległości około 25 cm, czyli tak zwana odległość dobrego widzenia. To jest właśnie oznaczona jest symbolem małe d, to jest około 25 cm, więc tu nawet zapisałem d, odległość dobrego widzenia w przybliżeniu 25 cm. I co to znaczy? To, że narzuca nam to, że odległość obrazu, jaki powstanie, będziemy obserwować przy pomocy tej soczewki skupiającej, czy tej naszej lupy jest narzucona. Znaczy musimy tak dobrać odległość przedmiotu świecącego od soczewki, aby odległość obrazu powstała w odległości dobrego widzenia, bo wtedy widzimy właśnie najwyraźniej. Czyli te dobre widzenie, to właśnie, że gdybyśmy uzyskali ten obraz bliżej, mógł być nawet większy, to wcale nie będziemy widzieć lepiej. Że będziemy widzieć dobrze, gdy przedmiot świecący jest w odległości właśnie, obraz jest w odległości dobrego widzenia, czyli właśnie około 25 cm. Czyli to Y jest u nas narzucone, jest równe D. No i pamiętamy, że jak patrzymy przez lupę, to wydaje nam się, że ten obraz danego przedmiotu jest z drugiej strony soczewki, no bo to powstaje obraz nierzeczywisty, ale pozorny, czyli już wiemy, że musimy umieścić przedmiot świecący, tą strzałeczkę AB, w odległości, między ogniskiem a soczewką. I wtedy właśnie powstaje obraz pozorny, już to było omawiane wielokrotnie, ten drugi przypadek soczewki skupiającej. No i właśnie, o co nam chodzi? Chodzi nam o to, żeby uzyskać duże powiększenie kątowe. Gdyby nie było tej soczewki, mielibyśmy ten przedmiot świecący, byśmy go obserwowali, to dobrze widzielibyśmy go w odległości D, czyli gdyby ten przedmiot był nie w tym miejscu, tylko musiałby być właśnie w odległości D, czyli tu należałoby umieścić ten przedmiot świecący, gdyby nie było soczewki, a gdyby oko było z tej strony, właśnie tuż za soczewką, czyli ta strzałeczka AB byłaby wtedy, musiałaby być odsunięta od naszego oka na taką odległość, czyli tu byłaby ta strzałeczka. Czy widzielibyśmy ją pod kątem, czy to kątowe kąt, pod jakim widzimy tą strzałeczkę, to będzie ten kąt Φ. Właśnie to będzie ten kąt Φ, właśnie, bo tu byłaby ta strzałeczka i to byłby kąt, pod jakim widzimy tą strzałeczkę. No i teraz, jeżeli mamy już ten obraz pozorny, prosty, powiększony, to widzimy, jeżeli oko jest tuż za soczewką, to widzimy ten przedmiot w takim kącie, czyli większy kąt. I stosunek tych dwóch kątów to daje nam, to jest powiększenie kątowe, więc powiększenie kątowe będzie stosunek, to jest ten kąt psi, to jest taka dziwna literka psi do fi. Dość często używane na fizyce, czyli powiększenie kątowe to będzie to psi do fi. No to obliczmy, tu akurat jeżeli chodzi o funkcje trygonometryczne, to możemy obliczyć tangens i obliczymy tangensy tych kątów Φ i Psi, ponieważ te tangensy tych kątów będą powiązane z wielkością przedmiotu i obrazu i z odległościami przedmiotu i obrazu od soczewki, więc tangens tego Psi, no to będzie długość tego obrazu A'B' do odległości tego obrazu od soczewki, czyli to Y jest u nas równe odległości dobrego widzenia, czyli D, to będzie, czyli tangens kąta Psi, to jest wielkość obrazu przez odległość tego obrazu od soczewki, czyli odległość dobrego widzenia D. A tangens kąta Φ, no to będzie ten bok do tego boku. No to w mianowniku będzie D, a długość tego boku jest równa długości AB, tak?
czy to jest długość AB, do D. I teraz co my wiemy, że no, tak naprawdę ten przedmiot, który tu obserwujemy, znaczy kiedy używamy lupy? No, gdy te przedmioty są małe. Więc ja oczywiście tu powiększyłem ten przedmiot, tą strzałeczkę AB po to, żeby było wszystko tu widać, te kąty były widoczne. Ale tak naprawdę obserwujemy przy pomocy lupy przedmioty bardzo małe, czy ten punkt B powinien być tu bardzo, bardzo blisko tej głównej osi optycznej. I wtedy te kąty, zarówno phi, jak i theta byłyby bardzo małe, a dla małych kątów mamy pewne tożsamości, są prawdziwe albo zbliżone do prawdy, że zarówno sinus małego kąta, jak i tangens kąta alfa, jeżeli te kąty są bardzo małe, jest zbliżony do tego kąta, ale wyrażonego w radianach. Pamiętajmy, że sinus i tangens dla bardzo małych kątów są zbliżone do wartości kąta pod warunkiem, że ten kąt wyrazimy w radianach, czyli długość łuku przez promień. Czyli w takim razie dla małych kątów, znaczy kąt tangens tego kąta i ten kąt będzie taki sam, czyli będzie równy temu, czyli kąt phi będzie równy takiej wartości, a kąt theta, przepraszam, będzie równy takiej wartości, a kąt phi będzie równy takiej wartości. Oczywiście to są wartości kąta, pod warunkiem, że to są wartości kąta wyrażone w radianach, czy w łukowej mierze kąta. No to w takim razie zapiszmy, że zamiast tangensa napiszemy teraz phi, zamiast tangensa theta, przepraszam, zamiast tangensa theta to będzie theta, a zamiast tangensa phi będzie phi. No tu mamy te same wzory. I teraz powiększenie kątowe, to jest stosunek tego kąta, pod jakim widzimy obraz przy pomocy tej lupy, przez kąt, pod jakim widzimy ten przedmiot bez użycia lupy, no i to musi być w odległości dobrego widzenia od nas. Dzielimy teraz te kąty przez siebie, D się skraca, wychodzi nam, że powiększenie kątowe to jest wielkość obrazu do wielkości przedmiotu świecącego, no to wiemy, że to będzie Y przez X, Y jest u nas równe D, Y jest równe u nas D, więc będzie D przez X. Teraz piszemy równanie soczewki skupiającej dla tego warunku, gdzie X jest mniejsze, no to może nawet zapiszemy X jest mniejsze od F, więc mamy minus, jest pozorny obraz, więc przed Y jest minus, z tego obliczamy 1 przez X, to jest obliczone 1 przez X, wspólny mianownik. I tu już przejdźmy na następną stronę. I obliczamy właśnie to powiększenie kątowe, już tam wtedy tu mamy, na poprzedniej stronie było, że to było D przez X, czyli D razy odwrotność X, i odwrotność X, no to tu mamy wzór na odwrotność X, to jest F plus D przez F razy D. Muszę przełożyć. Więc wstawiam w miejsce 1 przez x, wzór na odwrotność, znaczy w odległości przedmiotu świecącego od soczewki, ja tam powiedziałem ogniskowej, to błąd zrobiłem. I D się skraca, zostaje F plus D przez F. Można to rozdzielić na dwa ułamki, będzie F przez F plus D przez F, no to F przez F to jest 1 i plus D przez F. I bardzo często, jeżeli to D jest tam dużo większe od F, to w przybliżeniu dla takich jakościowych rozważań, właśnie to zrobimy przy mikroskopie za chwileczkę, przyjmujemy, że to jest w przybliżeniu D przez F. No i teraz widzimy, że lupa daje tym większe powiększenie, jej ogniskowa jest mniejsza, czyli no bo tego D nie możemy zmienić, bo to jest odległość dobrego widzenia, więc to nie do zmiany, to około 25 cm, więc możemy jedynie, chcąc uzyskać większą wartość tego wyrażenia, możemy zmniejszać ogniskową. Czyli mniejsza ogniskowa, tym większe powiększenie. No to jeszcze to zagramy. Lupa daje tym większe powiększenie, im jej ogniskowa jest mniejsza. I tu na przykładzie, lupa ogniskowej F równa się 5 cm, daje 6-krotne powiększenie. No sprawdzamy jeszcze raz. D jest 25 cm, to jest odległość dobrego widzenia. No i wstawiamy do naszego wzoru. D to 25 cm, ogniskowa jest 5 cm, to tu mamy 5, czyli 1 plus 5 to jest 6. No ale to ktoś pomyśli, no to fantastyczne, no to można praktycznie zmniejszać tą ogniskową jeszcze bardziej, uzyskamy powiększenia 20, 50, 100,
ale właśnie no wtedy ujawniają się wady soczewki, aberracja tak zwana sferyczna i chromatyczna. Aberracja sferyczna polega na tym, że gdyby te powierzchnie ograniczające soczewkę były częściami kuli, to im mniejsze są promienie te krzywizny, czy bardziej zakrzywione te powierzchnie są, to te promienie równoległe do głównej osi optycznej po przejściu przez taką soczewkę wcale nie przecinają się w jednym punkcie. Trzeba by inaczej dobrać te powierzchnie, to nie mogły być część kuli. A jeszcze druga wada się ujawnia, że jeżeli światło białe przechodzi przez soczewkę, to różne częstotliwości, znaczy to światło białe składa się z fal o różnych częstotliwościach i w zależności od częstotliwości promieniowania od długości fali również zależy kąt załamania. Dlatego fale o różnych częstotliwościach załamują się pod różnym kątem i też promienie równoległe przed soczewką do głównej osi optycznej, po przejściu przez nią też wcale się nie przecinają w tym samym punkcie, więc to właśnie ograniczenie, ta aberracja sferyczna i aberracja chromatyczna powoduje, że w przypadku, korzystając z lupy, możemy tam realnie uzyskiwać powiększenie maksymalnie do 10-krotne, ale już to też z dużymi wadami. No i teraz wykorzystamy tą lupę, między innymi lupę do wymyślenia jak gdyby czy skonstruowania mikroskopu, przynajmniej wyjaśnienia jego zasad działania, więc punkt drugi to jest mikroskop i mikroskop składa się z obiektywu i z okularu. Obiektyw to jest soczewka skupiająca i okular to jest też soczewka skupiająca. No i mikroskop składa się z dwóch układów właśnie soczewek, właśnie obiektywu, okularu, ustawionych w odległości L. Tu mamy tą odległość L, to jest ta długość tego tubusa, na końcu którego są te dwie soczewki. No i właśnie ta odległość L jest równa właśnie długości tego tubusa tak zwanego. I obiektyw ma bardzo krótką ogniskową, okular nieco dłuższą i przedmiot świecący, ten A', ustawia się przed obiektywem tu w odległości x, to jest ta odległość niewiele większej od ogniskowej f1, czyli my założymy przy przybliżonych obliczeniach, że x będzie w przybliżeniu równe f1, czyli ten przedmiot świecący jest tu dość blisko tego ogniska f1. Czyli x jest równe, no właśnie nawet tu może zapiszę, tu zapisałem już, obiektyw ma bardzo krótką ogniskową, okular nieco dłuższą. Przedmiot umieszcza się przed obiektywem w odległości niewiele większej niż ogniskowa f1, czyli x przybliżenie równe jest f1. I w odległości y, to jest ta odległość y, tu powstaje obraz rzeczywisty, bo to gdyby ekran tu umieścić, to on by na tym ekranie mógł się pojawić. Obraz rzeczywisty, odwrócony, widzimy, że to jest strzałeczka odwrócona i powiększony. No bo jak jest przedmiot świecący dość blisko ogniska, to wtedy obraz się oddala i się powiększa jednocześnie, bo to powiększenie to jest y przez x. Y się powiększa, to i powiększenie y przez x też się zwiększa się wartość. No właśnie, w odległości tego y powstaje obraz rzeczywisty odwrócony i powiększony. I teraz właśnie ten nasz obiektyw ustawia się w taki sposób, żeby właśnie ten obraz, który powstanie później przy pomocy no może inaczej, teraz już mamy ten obraz, który powstał przy pomocy obiektywu, to teraz okular służy do powiększenia tego obrazu. I dzięki okular traktujemy używamy tak samo jak lupę i teraz dzięki okularowi powstaje obraz pozorny, ten A', powiększony, właśnie pozorny, powiększony i prosty względem tego obrazu, tak? I
Właśnie tak dobieramy odległość obiektywu od przedmiotu świecącego, żeby właśnie ten obraz, ten A', B' powstał w odległości dobrego widzenia od tej soczewki, właśnie od oka, które znajduje się tu blisko za tą drugą soczewką, czy za okularem. Czyli dobieramy odległość obiektywu od tego przedmiotu świecącego, tak żeby ten obraz powstał w odległości Y', zbliżonej do odległości dobrego widzenia. I jeszcze właśnie gdzie się umieszcza ten okular. W taki sposób się umieszcza, znaczy ogniskowa, jak mówiliśmy, ogniskowa tego okularu, to jest to F2. No jest dość krótka, no dłuższa troszeczkę od ogniskowej obiektywu, ale w miarę krótka. No tu akurat źle jest narysowane, to powinno być dłuższe od tego, ale to nie ma znaczenia. Ważne, że obie ogniskowe są krótkie i żeby uzyskać w miarę duże powiększenie, to ten przedmiot świecący, czy ten obraz A', B' uzyskany przez obiektyw jest dość blisko, musi być tego ogniska F2, więc tu jest troszeczkę dalej, żeby było, bo by mi się tu nie zmieścił rysunek, ale można uznać, że ten punkt A' i F2 są dość blisko siebie, czyli że to F2 i X' są do siebie zbliżone. Czy Y' jest równe D, no bo chcemy widzieć wyraźnie ten obraz, dobrego widzenia musi być, a żeby uzyskać dość duże powiększenie, no to musi ta okular, czyli ta nasza lupa, jak gdyby być w takiej odległości, żeby przedmiot świecący uzyskany, znaczy ten obraz uzyskany dzięki obiektywowi, czyli ten A', B' był blisko tego ogniska F2, ale przed ogniskiem, bo musi pozorny obraz powstać. No i teraz kwestia powiększeń, oszacowania powiększenia tego mikroskopu, więc już stwierdziliśmy, że no tu jeszcze to było, że odległość tego przedmiotu, już tego obrazu ostatecznego uzyskanego dzięki okularowi, czyli A', B' musi być równa odległości dobrego widzenia, bo chcemy widzieć go wyraźnie właśnie. Więc Y' to jest równe D. No i okular jest, jeszcze tu, no to już powiedziałem, jeszcze to przeczytam, bo to jest to, co już mówiłem wcześniej, ale chciałbym, żebyście zapisali. Okular jest soczewką skupiającą, ogniskowej F2, przysuwa się go do obrazu A', B' na odległość X', niewiele mniejszą od F2, czyli X' w przybliżeniu jest równe F2, to co mówiłem. Okular działa jak lupa i daje obraz A', B' pozorny i powiększony. I zakładając, że obraz A', B' powstaje w odległości niewiele się różniącej od długości tubusa, Y w przybliżeniu L, zaraz popatrzymy, więc to jest to Y, odległość tego obrazu uzyskanego dzięki obiektywowi od tej soczewki pierwszej, czy od obiektywu, tak, to jest Y nasze, a długość tubusa to jest L, no ponieważ ta ogniskowa, ten przedmiot jest blisko ogniska, a ta ogniskowa jest dość mała względem długości tubusa, to możemy przyjąć, że to Y i L są do siebie zbliżone, że Y to się równa L. Y to się równa L. Tak, no to już możemy to zrobić w takim razie. Właśnie, więc to jest w tym miejscu. Jesteśmy, zakładając, że obraz A', B' powstaje w odległości niewiele się różniącej od długości tubusa, Y przybliżenie równe L, można napisać, że powiększenie, jakie daje obiektyw, jest równe, no obiektem to jest powiększenie z Y przez X, czyli Y to jest zbliżone do L, to jest to, a X jest zbliżone do F1, bo umieściliśmy jeszcze raz, umieściliśmy przedmiot świecący w odległości niewiele większej niż ogniskowa F1, czy X i F1 są do siebie zbliżone. Więc to powiększenie uzyskane dzięki obiektywowi to jest R1 przez F1, a teraz powiększenie okularu, no, które działa jak lupa, wynosi, no to jest ten wzór poprawny, czyli P2 to jest 1 plus D przez ogniskowa tej naszej lupy, czyli tego naszego okularu, czy przez F2, ale w przybliżeniu, jeżeli to D przez F daje tam wynik rzędu tam 5, 6, 7, no to pominijmy już to jedynkę, tak z pewnym przybliżeniem wybierzemy tylko jako D przez F2,
I teraz powiększenie mikroskopu jest iloczynem powiększenia obiektywu i P2, P1 i okularu P2. No to piszemy P to jest iloczyn tych powiększeń, no to mnożymy te dwa wzory L przez F1 i mnożymy D przez F2. Pomnożyliśmy i uzyskaliśmy właśnie wzór na powiększenie. I właśnie tu jeszcze dopiszmy, nowoczesne mikroskopy dają kilkutysięczne powiększenie, ograniczeniem są wady soczewek i to jeszcze raz powtórzę co wcześniej, było aberracja sferyczna i chromatyczna. Aberracja sferyczna to mówi nam o tym, że to zresztą o tym będziemy później jeszcze mówili, że gdyby te soczewki, znaczy powierzchnie soczewek były częściami kul o pewnych promieniach krzywizny, to promienie równoległe do głównej osi optycznej, im dalej, znaczy tylko te promienie blisko głównej osi optycznej można uznać, że przecinają się w jednym punkcie, ale bardzo blisko siebie, natomiast te dalsze promienie przecina się w innych punktach, a jeżeli chodzi o aberrację chromatyczną, to znaczy tu chodzi o prawo załamania, że współczynnik załamania dla właśnie prędkość fal o różnych częstotliwościach, znaczy w różnych danej substancji jest różna, więc też różne są współczynniki załamania, więc promień biały, znaczy światło białe, które znaczy pada czy promień światła białego padający na soczewkę przedskupiającą, że różne częstotliwości tworzące to światło białe załamują się pod różnym kątem i nie przecinają się, jeżeli mielibyśmy wiązkę równoległą, znaczy promieni równoległych, to te różne częstotliwości nie przecinałyby się w tym samym punkcie po drugiej stronie soczewki, ale o tym będziemy dopiero później. No, tu jeszcze tej lekcji nie kończę, znaczy ja już kończę to nagranie, ale tej lekcji nie kończę, bo jeszcze będzie w następnym odcinku, w następnym nagraniu będzie jeszcze o mikroskopie, ale to już ja dzisiaj tego nie nagram innym, ale to zobaczycie pewnie te wszystkie trzy rzeczy później naraz. Także dziękuję za uwagę, do zobaczenia, do usłyszenia. Dzień dobry ponownie. Dzisiaj w planie mamy dokończenie lekcji o przyrządach optycznych. Namyślałem się, czy jeszcze nie przedłużyć tej lekcji poprzedniej właśnie właśnie opis zasad działania lunety, ale ponieważ tam była praca klasowa, to stwierdziłem, że wystarczą mikroskop i omówienie mikroskopu i lupy. Więc dzisiaj jeszcze dokończenie tej lekcji o przyrządach optycznych, czyli o lunecie powiemy. Powiedziemy wzór na powiększenie, tak przybliżony wzór oczywiście na powiększenie uzyskiwane przez lunetę, dokładnie mówiąc powiększenie kątowe, a potem zajmiemy się czymś na dzisiaj ważniejszym, czyli tu dyfrakcją światła, czyli temat lekcji to jest przyrządy optyczne, kropka dyfrakcja światła i jeżeli chodzi o tą dyfrakcję światła, to omówimy dyfrakcję światła na pojedynczej szczelinie. Tam dowiemy się, jaki jest warunek w ogóle stosowania tej optyki geometrycznej i potem jeszcze powiemy omówimy doświadczenie Younga i będziemy już przygotowani do opisu zasady działania siatki dyfrakcyjnej, z której to dość często bywają, znaczy względnie często zadania na przykład na egzaminach maturalnych. Więc zajmiemy się najpierw punktem pierwszym, czyli to jest luneta. No i luneta podobnie jak mikroskop składa się z dwóch soczewek skupiających, z obiektywu ogniskowej to F1 i okularu ogniskowej F2 i są ustawione w taki sposób, że odległość między obiektywem i okularem jest zbliżona do sumy tych ogniskowych. Czyli tu zapiszemy, że odległość między obiektywem i okularem jest zbliżona właśnie do sumy tych ogniskowych. No i teraz jak to się wszystko dzieje? Ponieważ przedmiot świecący, mówię ten rysunek, przedmiot świecący obserwowany przez lunetę, no to najczęściej są planety, a najczęściej gwiazdy.
no planety też, ale gwiazdy, znajdują się bardzo daleko od nas, tak naprawdę te promienie, które dochodzą z tego przedmiotu świecącego, one są praktycznie prawie że równoległe do głównej osi optycznej. No więc, a promienie równoległe do głównej osi optycznej po przejściu przez soczewkę skupiającą trafiają w ognisko, albo jeżeli są równoległe do głównej osi optycznej, a jeżeli są równoległe, ale nie są do końca równoległe do głównej osi optycznej, to w płaszczyźnie ogniskowej, czyli w płaszczyźnie prostopadłej do głównej osi optycznej, która przechodzi przez ognisko. Czy to byłoby, tu jest to ognisko, a to byłaby płaszczyzna ogniskowej. Czyli jeżeli ten przedmiot świecący znajduje się bardzo, bardzo daleko, to można uznać, że obraz tego przedmiotu po przejściu tego światła wychodzącego z tego przedmiotu przez tą soczewkę skupiającą czy przez obiektyw znaczy pojawia się w odległości równej ogniskowej, praktycznie w odległości równej ogniskowej od tej soczewki, czyli w tak zwanej płaszczyźnie ogniskowej. No i teraz tą drugą soczewkę, czyli okular, który traktujemy który używamy jak lupę, ustawiamy tak, aby obraz tego przedmiotu AB, który powstanie tu A'B', tak, żeby znajdował się tuż, znaczy oczywiście między ogniskiem a tym okularem, ale żeby ten obraz znajdował się bardzo blisko ogniska tego okularu. Czyli jednak ta odległość tego przedmiotu uzyskanego, czy tego obrazu uzyskanego dzięki obiektywowi, czyli to jest A'B', musi być znaczy mniejsza od ogniskowej, tej F2, czyli musi znajdować między ogniskiem okularu a okularem, ale bardzo blisko, czy ten punkt A', on praktycznie, ja tylko dlatego, żeby był widoczny, to narysowałem w tym miejscu to F, ale ten punkt A' i punkt F, one są bardzo blisko siebie, ale punkt A' jest bliżej tej soczewki niż punkt F. No i teraz powiększenie kątowe. Chcemy oszacować, jakie powiększenie kątowe uzyskujemy w przypadku używania tej lunety. No jeszcze tu dokończę, że właśnie okular używamy jak lupę, czyli dzięki niemu uzyskujemy obraz pozorny tego obrazu uzyskanego, obrazu przedmiotu, czy A'B', uzyskanego dzięki obiektywowi, to jest, czy najpierw dzięki obiektywowi uzyskujemy ten obraz A'B', potem powiększamy go dzięki okularowi, czy traktujemy okular jak lupę i tu A'B', to jest obraz tego przedmiotu, czyli właściwie obraz obrazu tego naszego przedmiotu AB uzyskanego poprzez obiektyw, czy przy użyciu obiektywu, czy soczewki skupiającej. No i teraz oszacujemy, no tak jak wcześniej mówiłem, że odległość między tymi okularem znaczy między okularem i obiektywem, to L jest zbliżone do sumy tych ogniskowych. No bo dlaczego? No jeszcze raz, ze względu na to, że przedmiot świecący jest bardzo, bardzo daleko, to jego obraz po przejściu przez ten obiektyw, czy tą soczewkę skupiającą powstaje praktycznie prawie że w ognisku tej soczewki piersi, czy obiektywu, czy ten punkt jest bardzo bliski tego ogniska, a również to ognisko drugiej soczewki czy okularu jest blisko tego miejsca, gdzie powstaje ten obraz. To już o tym mówiliśmy wcześniej, czyli praktycznie ten punkt jest, w tym punkcie blisko tego punktu mamy zarówno ognisko obiektywu, jak i ognisko okularu, tak? W przybliżeniu oczywiście. Czyli, że ta odległość między obiektywem a okularem jest zbliżona do sumy tych ogniskowych. I teraz kąt, pod jakim widzimy ten przedmiot, obraz, czyli A-bis, B-bis, patrząc z tej strony okularu, czyli sprzed lunety, no to jest ten kąt Φ2. To jest kąt między tym promieniem a główną osią optyczną.
A gdybyśmy nie używali tej naszej lunety, to widzielibyśmy ten przedmiot świecący pod kątem φ1. No bo to, czy my jesteśmy w tym miejscu, czy w tym miejscu, jak mówimy o odległość do gwiazdy na przykład, no to nie ma znaczenia, czy bierzemy odległość od tego punktu do gwiazdy, czy od tego punktu do gwiazdy. Więc można uznać, że ten kąt φ1, czy to jest tak, jakbyśmy z tego miejsca obserwowali tą gwiazdę, no właśnie będzie taki jak to φ1 właśnie. Więc powiększenie kątowe będzie to stosunek tego kąta φ2, czyli od tego kąta do kąta φ1, czyli tego kąta. No to napiszmy wzór na powiększenie, to będzie φ2 przez φ1. No i najpierw tu możemy obliczyć tangens tych kątów. Dlaczego akurat tangens? Po co nam tangens, skoro poszczególniamy te kąty? Bo wiemy, że jak ta gwiazda, czy ten planeta znajduje się bardzo, bardzo daleko, to te kąty, zarówno φ1, jak i φ2 są bardzo, bardzo małe. Jak są bardzo małe, no to wiemy, że dla małych kątów są pewne trygonometryczne tożsamości, że im mniejszy jest kąt, tym bliższe prawdy jest to, że sinus danego kąta jest równy tangensowi tego kąta i jest równy kątowi wyrażonemu w radianach. To dość często ostatnio stosujemy, będziemy dość często stosowali. Czyli obliczymy tangens kąta φ1, a potem zastąpimy ten tangens tym kątem φ1, bo tangens tego kąta i ten kąt wartość tego kąta wyrażonego w radianach są do siebie zbliżone. No to patrzymy na rysunek. Tangens kąta φ1 to jest tangens od tego kąta również. To mamy tak tu trójkąty A', B', jeszcze ten bok, tu mógł napisać jakieś O, ale już nie będę pisał, czyli A', B' do teraz tego boku, czyli do długości, praktycznie do długości tej ogniskowej, prawie że, bo ten punkt jest bardzo blisko ogniska soczewki tej pierwszej, czyli obiektywu, więc A', B' do tego boku, czyli do F1, to jest tangens kąta φ1. To mamy tangens φ1, to jest A', B' do F1. No i podobnie mamy teraz drugi trójkąt prostokątny z kątem φ2. Tu jest kąt φ2, tu jest taki A', B' do tego boku, a punkt A' jest blisko ogniska soczewki tego okularu, więc można uznać, że ta odległość A' do okularu to jest F2. Czyli będzie długość A', B' do tego boku, czy praktycznie do F2, to jest tangens kąta φ2. Więc mamy tangens φ2, to jest w przybliżeniu równe długości A', B' do F2. No i właśnie dla małych kątów stosunek kątów można zastąpić stosunkiem tangensów, no bo wtedy dla małych kątów tangens tego kąta jest równy temu kątowi wyrażonemu w radianach. Jest bardzo bliski. A tangens tego kąta jest równy temu kątowi wyrażonemu w radianach. Więc że ten tangens, uznamy, że ten kąt φ jest równy temu samemu, czemu był równy tangens. I ten kąt będzie równy temu samemu, co był równy tangens. No to w takim razie używamy teraz tego. Więc powiększenie kątowe to jest φ1 do φ2, no to zastępujemy te kąty, stosunek kątów stosunkiem tangensów, no i wstawiamy te tangensy, skraca się A', B', wychodzi nam F1 przez F2, czyli że powiększenie kątowe lunety równa się stosunkowi ogniskowej obiektywu do ogniskowej okularu. To jest stosunek znaczy tej pierwszej soczewki do ogniskowej tej drugiej soczewki. No i teraz już jeszcze się napiję, przechodzimy do głównej części tej naszej lekcji, czyli dyfrakcja światła na pojedynczej szczelinie. Od tego zaczynamy. No i zaczynamy. Więc mamy szczelinę, no to ja będę kilka razy rysował, to jest nasza szczelina odtąd dotąd, a tu jest nieprzezroczysta przeszkoda i od tego miejsca do tego miejsca jest nasza, jeszcze raz pokażę, bo tam zasłaniałem, więc
od tego miejsca do tego miejsca jest nasza szczelina, a tu jest nieprzezroczysta przeszkoda i nieprzezroczysta przeszkoda. Szerokość szczeliny jest D. I teraz będziemy stosowali zasadę Huygensa przy falach. Jak wrócicie do fal mechanicznych, to ja może Wam też wyślę jeszcze link do tej lekcji nagranej z fal mechanicznych, gdzie mówiliśmy o zasadzie Huygensa. Ja niedawno właśnie nawet, ja wymiałem to Huygensa, bo tak byłem nauczony, ale niedawno słuchałem po angielsku takiego wykładu w YouTube, no to tam Huygensa czytali. Także Huygens, jedno i drugie jest widocznie dozwolone. I teraz o czym mówi ta zasada Huygensa? Że jeżeli do danych punktów ośrodka dotarła fala, to każdy punkt tego ośrodka staje się źródłem fali elementarnej, kulistej o takiej samej częstotliwości i ta nowa powierzchnia falowa jest styczna do tych powierzchni falowej, tych fal elementarnych, tych kulistych. I będziemy to stosowali. A kierunek ruchu fali jest prostopadły do tej nowej powierzchni falowej. I w takim razie zakładamy też, że tu do tej szczeliny dociera fala płaska. Co to znaczy fala płaska? Że wszystkie punkty, w momencie kiedy ta fala dotrze fala płaska i o jednej tej samej długości fali, czy też jednej tej samej częstotliwości. To jest też bardzo istotne. I teraz ta fala płaska znaczy, że wszystkie punkty, które tego ośrodka po dotarciu fali do tej szczeliny będą wykonywały drgania. Akurat tu będzie się zmieniało pole elektromagnetyczne, ale gdyby to była fala mechaniczna, to wszystkie punkty wykonywałyby drgania w tej samej fazie. I teraz, więc możemy potraktować, że każdy z tych punktów staje się zgodnie z tą zasadą Huygensa źródłem nowej fali elementarnej, kulistej o takiej samej częstotliwości, a więc jej długości, jak ta fala docierająca. I załóżmy, i teraz będziemy szukali takich kątów alfa, dla których po przejściu przez tą szczelinę uzyskamy na ekranie, który znajduje się bardzo daleko, właśnie to jest pojęcie względem, zaraz powiem, co to znaczy, bardzo daleko względem szerokości szczeliny, bo to jest ten warunek, że na ekranie będziemy szukali kątów, dla których na ekranie uzyskamy maksymalne wygaszenie. I też znaczy to, że jako szukamy wygaszeń, a nie wzmocnień, też nie jest to przypadkowe, też będę musiał to później wyjaśnić, odnieść się do tego. Dlaczego szukamy wygaszeń, a nie wzmocnień. No, można byłoby jedno i drugie zrobić. Więc i w tym celu, aby znaleźć te wszystkie kąty, pod którymi na ekranie, znajdującym się dużo dalej niż odległość szerokość tej szczeliny, znaczy, że kątów, dla których na ekranie, właśnie tak znajdującym się w takiej odległości, te fale maksymalnie się wygaszą, będziemy dzielili tą szczelinę na parzystą ilość części i dokonywali pewnej operacji, aby uzyskać pewność, że wszystkie promienie wychodzące z tej szczeliny pod danym kątem się wygaszą. Więc tu jeszcze zapisałem, tu dyfrakcja światła na pewnej szczelinie. Dzielimy szczelinę na parzystą liczbę części i szukamy warunku wygaszenia promieni wychodzących z sąsiednich części. No właśnie, i teraz to się wyjaśni. Mamy tą szczelinę, podzieliłem ją na dwie części. Tu jest ten podział, ten punkt dzieli tą szczelinę na dwie części i wybieram dwa punkty. Jeden punkt z tej górnej części, to nie będzie ten, no, nieważne który. I drugi punkt, który odpowiada temu punktowi z drugiej części szczeliny, ale tak, żeby odległość od górnej części
od tego górnej krawędzi tej pierwszej części szczeliny, ta była taka sama jak odległość tego punktu od górnej części tej drugiej części naszej szczeliny. Czyli odległość wtedy między tymi dwoma punktami będzie równa połowie szerokości tej szczeliny. No i teraz zarówno ten punkt, jak i ten punkt stał się źródłem nowej fali elementarnej o takiej samej długości, takiej samej częstotliwości. Drgania jak gdyby tej fali pola elektromagnetycznego w tym miejscu i w tym miejscu są zgodne w fazie, no bo fala płaska dotarła tu, tak? I pod pewnym kątem, znaczy w każdym kierunku ta fala się przemieszcza z tego punktu i w każdym kierunku z tego punktu. Ale teraz my pytamy się, co się stanie, jak te fale pochodzące z tych dwóch różnych punktów, tych górnej części i dolnej części szczeliny naszej, spotkają się na ekranie, który jest dużo dalej niż odległość między niż szerokość szczeliny. No to jeżeli ten ekran, gdyby ten ekran był w tym miejscu, no to jakbyśmy narysowali z tego punktu i z tego punktu promienie, które się spotkały, to na pewno te dwa promienie wychodzące z tego punktu i z tego do tego punktu na przykład, one nie są do siebie równoległe, ale im dalej bym ten ekran umieszczał, to te promienie coraz bardziej stawałyby się do siebie zbliżone do równoległych. I my już zakładamy, że ten ekran jest na tyle daleko, że tu patrząc tu blisko, tylko na te promienie blisko tej szczeliny, nie bylibyśmy w stanie już rozpoznać, czy mamy do czynienia z liniami zbieżnymi, czy równoległymi. Więc będziemy zakładali, że one są praktycznie, te promienie do siebie równoległe. No i teraz ten kąt, zaznaczam teraz kąt, pod jakim te promienie kierują się do ekranu, to jest ten kąt alfa. Teraz narysuję, powiem teraz cyrklem, takim wielkim cyrklem, wbić ten cyrkiel, tu mam cyrkiel, a nie będę wbijał, wbić ten cyrkiel tu w miejscu, gdzie jest ekran i wtedy narysowałbym linię z tego punktu, fragment okręgu z tego punktu, o tak, i gdybym tą linię taką narysował, tak jak teraz pokazuję, to ponieważ promień, czy odległość od miejsca wbicia tego cyrkla do tego punktu i do tego punktu byłaby równa właśnie promieniowi tego okręgu, no to znaczy, że ten promień, ten niższy, przebyłby drogę krótszą od delta L, a ponieważ ten punkt, środek tego okręgu jest bardzo, bardzo daleko, więc fragment tego okręgu tu praktycznie jest nie do rozpoznania od fragmentu linii prostej. Więc, i wiadomo, że okrąg do promienia jest prostopadły, więc tu mamy, o nawet zaznaczę, tu mamy kąt prosty. I to delta L to jest ta różnica dróg między drogą przebytą przez promień ten niższy i wyższy, czyli o tyle dłuższą drogę do tego punktu na ekranie, który jest dość daleko względem szerokości szczeliny pokonał promień ten niższy. I tu jeszcze narysujemy linią przerywaną ten odcinek z tego punktu, od jednego punktu do drugiego, tak? I otrzymaliśmy trójkąt prostokątny. Z tego trójkąta obliczymy sinus tego kąta alfa i potem będziemy dalej dyskutować, dla jakich kątów alfa, jaki warunek musi być ten kąt alfa spełniać, żeby właśnie pod tym kątem na ekranie nastąpiło maksymalne wygaszenie. No to zaczynamy. Sinus kąta alfa wyrażamy, bo można go wyrazić przez tą różnicę przebytych dróg i przez tą połowę szerokości szczelin. No to zapisujemy. Sinus alfa to jest ten bok do tego boku, czyli to delta L przez D przez 2, no to dzielić przez ułamek, to jest mnożyć przez odwrotność, gdzie 2 delta L przez 2. I teraz te promienie wygaszą się na ekranie, maksymalnie się wygaszą na ekranie, jeżeli spotkają się w przeciwnej fazie, a już jak wrócicie do lekcji o falach mechanicznych, to wzdłuż fali sinusoidalnej najbliższa odległość między punktami znajdującymi się w przeciwnej fazie drgań to jest połowa długości fali. Ale również przeciwne fazy będą miały punkty odległe o nieparzystą wielokrotność połowy długości fali, czyli 3 lambda, 5 lambda i tak dalej. Gdzie to ta liczba w liczniku to jest liczba nieparzysta, czyli na przykład 2n-1 albo 2n+1, można tak w ten sposób napisać.
I też tu będzie potem pytanie, dlaczego ja będę cały czas wstawiał w miejsce delta, ale chcąc, żeby te fale się wygasiły maksymalnie, wstawiał lambda przez 2, a nie 3 drugie lambda, 5 drugich lambda. Bardzo często nauczyciele właśnie tak przemycają ten problem i o tym nic nie mówią, bo uczeń często ma inne problemy i się tym nie zajmuje, ale takie pytanie się narzuca i bez odpowiedzi na to, no to byłoby to niepełne to wyprowadzenie byłoby. No to w takim razie wstawimy teraz tą najmniejszą różnicę dróg, przy której wzdłuż fali sinusoidalnej spotykamy punkty o przeciwnej fazie i wtedy, jeżeli te fale się spotkają o przeciwnej fazie, to się na ekranie maksymalnie wygaszą. No to wstawiamy teraz do tego wzoru na sinus kąta alfa 2L przez delta L, w miejsce delta L lambda przez 2. No to wstawiamy tu, skraca się dwójka, chodzi lambda przez D. Teraz szukamy kolejnych. Jeszcze nie komentuję, dlaczego nie wstawiłem potem 3 drugie lambda i tak dalej. To później skomentuję, ale jeszcze muszę kilka rzeczy innych zrobić, żeby to było pełne. I teraz, czyli co to jest? Co to jest za kąt alfa, który spełnia taki warunek, że dla kąta alfa, które spełnia ten warunek, możemy obliczyć wartość tego kąta, jak znamy długość fali i szerokość szczeliny. Mamy pewność, że na ekranie te fale te elementarne, która wyszła z tego punktu, druga z tego punktu, tych punkty odległe są o d przez 2, czy o połowę szerokości szczeliny, że wiemy, że te dwa promienie, czy te dwie fale się na ekranie wygaszą. No ale przepraszam. Ale skąd wiemy, czy wygaszą się pozostałe fale pochodzące z innych punktów szczeliny? No to wiemy, wiemy, że się wygaszą. Dlaczego? Bo dla każdego punktu z górnej połowy szczeliny, na przykład tego, istnieje punkt z dolnej połowy szczeliny, odległy też od d przez 2 i że te fale wychodzące z tych dwóch kolejnych punktów będą docierały do tego samego punktu na ekranie, do którego dotarły te dwie fale pod tym samym kątem, więc utworzy nam się dokładnie taki sam trójkąt i tamte fale pod tym samym kątem, który spełnia ten warunek też się wygaszą. Czyli wszystkie parami, jeżeli te dwie fale pod danym kątem alfa na ekranie się wygaszą, to wygaszą się parami pozostałe fale wychodzące z punktów leżących w górnej i dolnej części szczeliny, odległych od siebie od d przez 2. Czyli mamy pewność, że dla takiego kąta, znaczy na ekranie, fale pochodzące od wszystkich punktów tej szczeliny całkowicie się wygaszą. Czyli dla takiego kąta parami wygaszą się pozostałe promienie z obu części szczeliny. No i teraz dzielimy szczelinę właśnie, bo mamy dzielić na parzystą ilość części, to nie jest przypadkowe, więc teraz podzielimy, tu były na 2 części, teraz na 4 części, potem jeszcze na 6 części, a potem już nie będziemy dalej dzielić, bo już będziemy mogli przewidzieć ten wzór końcowy. Więc teraz dzielimy, tylko rysunki, widzicie, ja tą szczelinę tu powiększyłem, ponieważ wiedziałem, że te następne trójkąciki będą bardzo małe, a pomyślcie, że ten następny za chwileczkę, który zobaczycie, będzie jeszcze mniejszy. Więc proszę tu narysować dość dużą szczelinę, szeroką, żeby te następne były widoczne. Bo tu podzielimy na 4, tam na 6 części. No, zobaczcie, jakie małe rysunki. Więc mamy teraz tą samą szczelinę, szerokość się nie zmieniła. Dzielimy na 4 części. To jest pierwsza część, druga część, pierwsza, druga, trzecia i to jest czwarta część. I teraz też wybieramy 2 punkty. Jeden leżący w górnej części, w tej pierwszej części całej szczeliny, a drugi w drugiej części szczeliny, ale odległe są od siebie o d przez 4. Czyli jak gdyby są w tych samych miejscach danej części szczeliny. Czyli odległe są od d przez 4 te 2 punkty i pod pewnym kątem, znaczy każdy z tych punktów staje się źródłem fali elementarnej, jak dociera do tej szczeliny fala płaska i w każdym kierunku z tych punktów kierują się fale i akurat te promienie narysowaliśmy, które docierają pod kątem alfa do tego samego punktu na ekranie, który jest na tyle daleko, że trudno odróżnić te 2 promienie zbieżne od promieni równoległych. Powstaje nam tu trójkąt, gdzie delta
delta L jest różnicą przebytych dróg. Obliczamy sinus tego kąta alfa, tak jak wcześniej, już tu nie przyspieszam. Sinus alfa to będzie delta L przez d przez 4, czyli będzie 4 delta L przez 4d i wybieramy, że najmniejsza różnica dróg, przy której te fale spotkają się w fazie przeciwnej na ekranie, to jest, ona jest z połowy długości fali, więc wstawiamy teraz tu połowę długości fali, uzyskujemy kolejny wzór na kąt, który, dla kąt, pod którym na ekranie spotkamy maksymalne wygaszenie. Ale chwileczkę, no to wygaszą się tylko te dwa promienie, ale podobnie jak wcześniej parami wygaszą się pozostałe promienie z tych dwóch szczelin, z tej pierwszej części i z drugiej części, ale moglibyśmy powtórzyć to samo dla tej części i dla tej części. Pod tym samym kątem takie same trójkąciki by powstały, czyli też wygaszą się parami promienie wychodzące z tych trzeciej i czwartej części tej szczeliny. Więc pod kątem sinus alfa równa się 2 lambda przez d, gdzie lambda jest długością fali, a d szerokością szczeliny, też maksymalnie wszystkie promienie te się wygaszą. No to może jeszcze już skomentuję, dlaczego my szukamy tu wygaszeń, a nie wzmocnień. Bo nawet zakładając, że moglibyśmy znaleźć warunek na to, aby te dwa promienie się wzmocniły, no to wtedy parami będą się wzmacniały te kolejne. Ale teraz nie wiemy, czy jak się spotkają te, jak się, to jeszcze wrócę do fal, że jak wygaszenie spotka się z wygaszeniem, to mamy na pewno wygaszenie. A jak wzmocnienie spotka się ze wzmocnieniem, to jeszcze możemy uzyskać również wygaszenie. Bo że na przykład jak mamy 4 punkty, to na przykładzie 4 punktów, to nie odnoszę się do tego, co tu jest. Mielibyśmy jakieś 4 źródła światła, nawet raz, 2, 3, 4. I promienie z pierwszych dwóch na ekranie by się wygasiły i promienie z następnych dwóch na ekranie, promienie wychodzące z pierwszych dwóch na ekranie by się wzmocniły maksymalnie i promienie z następnych dwóch by się też maksymalnie wzmocniły. To nie wiemy, czy na ekranie w tym miejscu jest wzmocnienie czy wygaszenie, ponieważ nie wiemy, czy promienie z pierwszych dwóch, czy są w tej samej fazie, tak jak promienie z tych kolejnej tej pary. Dlatego wzmocnienie plus wzmocnienie, to jeszcze jak się spotka ze sobą, to jeszcze nie wiemy, czy to uzyskamy wtedy wzmocnienie, czy wygaszenie. Natomiast jak mamy wygaszenie i wygaszenie, to nawet, inaczej mówiąc, ciemność plus ciemność to jest na pewno ciemność, a jasność plus jasność to może być i jasność, i może być ciemność, a może być coś pośredniego. To jest takie oświetlenie jakieś tam słabsze, że częściowo mogą się wygaszać, a częściowo nie. Dlatego my tu szukamy wygaszeń, bo jak jak wszystkie pary się wygaszą, to na pewno na ekranie uzyskujemy wygaszenie. No i teraz już mamy kolejny warunek, że dla kąta spełniającego taki warunek sinus alfa równa się 2 lambda przez d, mamy też maksymalne wygaszenie. Teraz jeszcze podzielimy na 6 części i uogólnimy. I potem ja odpowiem na to pytanie, które wcześniej sam sformułowałem, które uczeń mógłby sformułować. Więc teraz dzielimy szczeliny na 6 części. No to już to jest pierwsza część, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta. Szerokość szczeliny się nie zmieniła. Podobnie staramy się wygasić promienie wychodzące z odpowiadających sobie punktów tej pierwszej części i drugiej. No powstaje nam trójkąt prostokątny, gdzie ten dłuższy to będzie, ta przeciwprostokątna to będzie d przez 6. No więc teraz będzie sinus kąta alfa, to będzie lambda przez d przez 6, czyli 6 delta L przez d. I teraz szukamy kątów, kątów alfa, dla których te fale maksymalnie się wygaszą. No to najmniejsza różnica dróg, przy której spotkają się w fazie przeciwnej te fale, to jest lambda przez 2, więc stawiamy to lambda przez 2, wstawiliśmy, skraca się lambda z szóstką, będzie 3 lambda przez d. No czyli mieliśmy tak, lambda przez, tu patrzymy, więc mieliśmy pierwszy wzór lambda przez d, później było 2 lambda przez d, teraz mamy
gdzie to jest 3 lambda przez d, no to więc widzimy, że jakbyśmy teraz dzielili na 8 części, 8, 10 i tak dalej, to byśmy uzyskali kolejne wartości, to były 3, 4, 5, 6 i tak dalej, czyli ogólny wzór to jest sinus alfa równa się n lambda przez d, gdzie n równa się od jedynki liczymy, tu to 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, oczywiście nie tylko to 3, 4, 5, 6 i tak dalej, czy całkowite liczby. Ale nie 0, bo na 0 to różnica faz byłaby równa 0, czyli spotkałyby się w fazie zgodnej. No i teraz jest pytanie, do którego muszę wrócić. Dlaczego ja już tu w pierwszym tym punkcie w miejsce różnicy dróg wybrałem, gdzie to jest? Wybrałem to najmniejszą różnicę dróg, przy której fale spotkają się w fazie przeciwnej. A przecież również w fazie przeciwnej spotkałyby się, gdyby ta różnica dróg była równa 3 drugie lambda, 5 drugich lambda, czy nieparzystej wielokrotności połowy długości fali, czy ogólnie 2n minus 1 razy lambda przez 2 na przykład, albo 2n plus 1, tylko że trzeba wtedy to n liczyć od innej wartości. No to sprawdźmy, co byśmy otrzymali, gdybyśmy właśnie to wybrali w tym pierwszym podpunkcie. Zamiast delta L lambda przez 2, 3 drugie lambda. No to tu będzie 3 drugie lambda. No to dwójka się skróci z dwójką. Zostanie 3 lambda przez d. No to dokładnie tyle samo, co uzyskaliśmy w tym trzecim przypadku. Czyli okazuje się, że te kolejne wartości, znaczy gdybyśmy wstawiali w tych wszystkich pozostałych wzorach również w miejsce delta L te kolejne różnice dróg, przy których fale maksymalnie się wygaszają, bo się spotykają w fazie przeciwnej, czyli 3 lambda przez 2, 5 drugich lambda, czyli nieparzysta wielokrotność połowy długości fali, to wyszłyby nam te same kąty, które uzyskujemy właśnie z tego założenia, że ta różnica dróg jest równa lambda przez 2. Tylko, żebyśmy tu dla danego rysunku byśmy większą wartość otrzymali tu tego n w tym miejscu, ale to ona by się potem pojawiła również przy powstawieniu tych różnic dróg równych lambda przez 2. Także do nowych kątów byśmy nie uzyskali. No dobrze, i teraz bardzo ważna jest ta analiza, której teraz dokonamy. Mamy więc wzór, ogólny warunek na kąty, dla których występuje całkowite wygaszenie, czyli sinus alfa równa się n lambda przez d, gdzie n jest równe 1, 2, 3 i tak dalej, liczbą całkowitego, 0 już nie, bo przez 0 by się pojawiało wtedy, gdyby różnica dróg była równa 0, ale wtedy się spotkają w fazie zgodnej i się maksymalnie wzmacniają dla kąta alfa równego 0. I teraz tu zobaczymy 3 przypadki. Więc tak, no sinus, co mówimy o sinusie? Sinus żadnego kąta nie może być większy od jedynki. To jest pierwsza rzecz. Więc pierwsze 2 przypadki to rozpatrzmy, gdyż ten sinus, przynajmniej dla niektórych wartości n, jest mniejszy od jedynki. No więc musi być, więc warunek na to jest taki, żeby lambda była, żeby chociaż dla n równego 1, chociażby jednej wartości, czy n równego 1, znaczy ten sinus był, znaczy żeby istniał kąt, który spełnia ten warunek, no to musi być mniejsze od jedynki, więc nawet dla n równego 1, więc załóżmy, że n jest równy 1, no to lambda przez d musi być mniejsza od jedynki, czyli lambda musi być mniejsza od d, żeby w ogóle istniał kąt alfa, który spełnia taki warunek, no bo sinus kąta większego, jakby lambda była większa od d, to nawet dla n równego 1 lambda przez d byłoby większe od jedynki i sinus musiał być większy od jedynki, a nie ma takiego kąta, dla którego sinus jest równy większy od jedynki. Więc warunkiem, aby w ogóle istniał taki kąt, jest to, żeby długość fali była mniejsza od szerokości szyliny. I w pierwszym przypadku założymy, że jest ten warunek spełniony, ale że te wielkości długość fali i szerokość szczeliny, że one są tego samego rzędu. To nie, że są w przybliżeniu równe. To tak naprawdę u mnie oznacza w skrócie, że są podobnego rzędu, czyli nie są 100 razy większe, 100 razy się nie różnią, 500 razy się nie różnią, tylko tam mogą się kilka razy różnić, czyli podobny rząd wielkości. No i co? Wtedy, jak lambda jest mniejsza od d, powiedzmy na kilka razy, lambda jest kilka razy tylko mniejsza od d,
no to istnieje kilka wartości tej liczby n, dla których prawa strona jest nadal mniejsza od jedynki, czyli jest kilka kątów alfa, które spełniają ten warunek, czyli dla których uzyskujemy maksymalne wygaszenie. I te kąty alfa, jest kilka kątów i to one niektóre z nich mogą przyjmować nawet dość duże wartości. I jeszcze, więc tu zapiszemy, że jeżeli lambda jest mniejsza od d i długość fali jest zbliżona, rząd wielkości długości fali i szerokości szyny jest podobny, to wtedy istnieje kilka wartości n spełniających powyższe równanie. No i teraz jeszcze coś jest ważne, że obserwujemy wyraźne wygaszenia nawet dla większych kątów. I między tymi wygaszeniami mamy oświetlony ekran, ale to pamiętajmy, że im większe jest n, tym mniejsza jasność oświetlenia ekranu. Czyli, że teoretycznie to nawet między tymi wygaszeniami, nawet tego coraz wyższego rzędu jest ten ekran też oświetlony, ale coraz słabiej. Czyli ten wyraźnie oświetlony ekran uzyskujemy praktycznie tylko między tymi pierwszymi kilkoma wygaszeniami. Potem tam nie jest całkowicie między tymi wyższymi liczbami n, czy tymi kątami dla wyższych tych wartości n występują też wzmocnienia, ale tylko częściowe i tak słabe, że często są nawet nieobserwowalne. Czyli jedynie dla kilka tych pierwszych wzmocnień daje jakieś znaczące oświetlenie ekranu. No i więc to jest przypadek, gdy na pewno nie możemy stosować optyki geometrycznej, no bo fala, która pada na tą szczelinę, nie będzie rozchodziła się prostoliniowo, bo część ekran będzie miał oświetlony na wprost i pod kilkoma innymi kątami jeszcze. Także że na pewno nie można stosować zasad optyki geometrycznej, jeżeli szczelina jest szerokość jest porównywalna z długością fali. No teraz drugi warunek, że nadal spełniony, będą istniały kąty alfa spełniające ten warunek, czyli nadal to lambda będzie mniejsze od d, ale będzie znacząco mniejsze od d. Więc założymy, że teraz w tym przypadku załóżmy, że długość fali będzie dużo mniejsza od szerokości szczeliny, bo to tyle oznacza, to jest szerokość szczeliny, a to jest długość fali. No, akurat mamy taką szczelinę daną, taką, a nie inną, no to jeżeli zmniejszymy teraz długość fali, no to co się okaże? No to oznacza dużo mniejsze, takie te dwa znaczki mniejsze, to znaczy, że to jest dużo mniejsze od tego d. No to z tego wynika, że jak podzielimy przez d, to lambda przez d jest dużo mniejsze od jedynki. No to jak lambda przez d jest dużo mniejsze od jedynki, czyli to przez to jest dużo mniejsze od jedynki, to dla bardzo dużej ilości liczb n, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20, nadal prawa strona może być mniejsza od jedynki, a więc istnieją dla każdej takiej liczby n kąty alfa, dla których następuje maksymalne wygaszenie na ekranie. Ale jak powiedzieliśmy, ale ponieważ te kąty, jeżeli to lambda przez d jest bardzo małe, bardzo bliskie zeru, no to jak pomnożymy bardzo małą liczbę przez 2, 3, 4, 5, to nadal ten ułamek będzie bardzo mały, bliski zeru. Czyli te kąty alfa też będą bliskie zeru. Dla tych pierwszych kilku maksymalnych wygaszeń, dla tych pierwszych kilku liczb n, dla których nadal prawa strona jest mniejsza od jedynki, ten kąty alfa będą nadal bardzo małe, no bo sinus będzie bardzo mały, no więc kąty alfa też będą bardzo małe. A jak mówiliśmy, tylko między tymi pierwszymi wygaszeniami oświetlenie ekranu jest jakieś znaczące, więc właściwie ten ekran w tym przypadku będzie oświetlony praktycznie wyraźnie
praktycznie tylko na wprost przeszkody, ponieważ znaczy tylko dla bardzo, bardzo małych kątów będą występowały te pierwsze wzmocnienia, które jeszcze dają jakieś tam znaczące oświetlenie ekranu. No to więc może przeczytam, co tu napisałem, bo hieroglify są wtedy bardzo dużo liczb n spełnia powyższy warunek. Znaczące wzmocnienia otrzymujemy dla bardzo małych kątów, więc obserwujemy ekran oświetlony praktycznie tylko na wprost szczeliny. Można wtedy stosować zasady optyki geometrycznej, według której światło rozchodzi się prostoliniowo. Więc widzimy, że ta optyka geometryczna to też jest pewne przybliżenie, no ale tak już bywa. Bez pewnych przybliżeń nie dałoby się prostych równek wyprowadzić. I ostatni warunek, gdy może być tak przecież, że gdzieś mamy tu, że to lambda jest większe od d, czy nawet dla n równego 1 lambda przez d jest większe od jedynki. No to nawet dla n równego 1 nie istnieje kąt, który spełnia takie warunek, bo nie ma żadnego kąta, do którego sinus jest większy od jedynki. No to wtedy, a to jest warunek na wygaszenie. No znaczy, jeżeli żaden lambda jest większy od d, no to nie istnieje żaden kąt, dla którego uzyskujemy maksymalne wygaszenie. No więc nie ma żadnego kąta, ekran cały jest oświetlony. Czyli jeszcze raz tu wrócimy, czyli jak lambda jest większa od d, no to znaczy z tego wynika, że lambda przez d jest większa od jedynki, no to już nawet dla n równego 1 sinus jest większy od jedynki, więc nie istnieje kąt alfa, który ten warunek spełnia. No i teraz tu jeszcze to zapiszemy to, co ja mówiłem. Wtedy nie istnieje kąt, pod którym promienie całkowicie się wygaszą. Po przejściu przez szczelinę fali płaskiej otrzymujemy praktycznie falę kulistą. Cały ekran jest oświetlony. Czyli to jest właściwie sposób na uzyskanie fali zbliżonej do kulistej, czyli kierujemy falę płaską na szczelinę. Jeżeli ta szczelina będzie odpowiednio wąska, ale to jest pojęcie względne, jeżeli szerokość szczeliny będzie dużo mniejsza od długości fali, no to wtedy po przejściu tej fali płaskiej przez tą szczelinę uzyskujemy falę zbliżoną do fali kulistej i przy doświadczeniu Younga, które zaraz omówię, właśnie coś takiego zrobimy. No i właśnie ostatni punkt lekcji piszemy doświadczenie Younga, pisze się Younga, zresztą znacie angielski, to nie ma problemu, więc doświadczenie Younga i tu właśnie mamy fala płaska, elektromagnetyczna, czy światło na przykład, zresztą światło to jest węższe pojęcie niż fala elektromagnetyczna. Więc fala płaska trafia na takie dwie szczeliny, na jedną i drugą szczelinę, ale tu zakładamy, że szerokość tej szczeliny jest jednej i drugiej jest dużo mniejsza od długości fali, czy to jest ten przypadek ostatni, więc każda z tych szczelin daje wtedy praktycznie falę zbliżoną do kulistej i te dwie fale o tej samej długości, tej samej też częstotliwości i zgodne w fazie, potem czy właściwie każda z tych szczelin daje falę kulistą, promienie wychodzące z obu tych szczelin nakładają się na siebie i gdzieś tam na ekranie, który jest bardzo daleko względem odległości między szczelinami, to jest odległość d, więc te promienie, które się spotykają na ekranie razem, można traktować jako zbliżone do równoległych, tak jak już mówiliśmy wcześniej, to one się spotykają i teraz znajdziemy warunek na kąty alfa, dla których spotkamy na tym ekranie maksymalne wzmocnienie. No to więc tak jak wcześniej powstaje nam ten trójkąt prostokątny, dzielimy sinus tego kąta, obliczymy delta L do D, sinus alfa delta L przez D. I teraz jeżeli chcemy, żeby pod tym kątem alfa na ekranie te fale maksymalnie się wzmocniły, no to fale się wzmacniają, jeżeli różnica dróg jest przebytek dróg jest równa całkowitej wielokrotności długości fali lub jest równa 0. Więc jeżeli delta L wstawimy całkowitą wielokrotność długości fali, ale również uwzględniającą to, że może być ta różnica równa 0, to wtedy, jeżeli w to miejsce wstawimy, że delta L jest równa n razy lambda, to uzyskamy warunek na kąty, dla których te fale na ekranie, które jest odpowiednio daleko względem odległości między szczelinami, nastąpi maksymalne wzmocnienie. No to więc to zapiszemy. Na ekranie fale pochodzące z obu szczelin maksymalnie się wzmocnią, jeżeli spotkają się w fazie
zgodnej, czyli gdy różnica przebytych dróg będzie równa całkowitej wielokrotności długości fali, czyli delta L to jest n razy lambda, gdzie n, i tu zauważcie, że liczę to n od zera, bo jak n jest równe 0, no to delta L jest równe 0, czyli fale przebędą takie same drogi, a więc na pewno będą w tej samej fazie, jeżeli tu były też w tej samej fazie w tych szczelinach. A ponieważ fala płaska tu trafiała na te szczeliny, więc to zapewniało nam, że te dwie fale, które powstały w tych szczelinach, są zgodne w fazie tu. I jeżeli będą zgodne w fazie na ekranie, to się maksymalnie wzmocnią. Więc wstawiamy do tego zamiast delta L n lambda i liczymy właśnie od zera. I to jest warunek nam kąty, pod którymi spotykamy maksymalne wzmocnienie, jeżeli nakładają się na siebie, czyli interferują fale pochodzące z tych dwóch szczelin, do których trafiła fala płaska. I teraz jeszcze taki fragment do zadań potrzebny. Więc tu mamy teraz właśnie te dwa źródła, które, tak powiedzmy, źródła spójne, czyli zaburzające ośrodek z tą samą częstotliwością w zgodnej fazie, czyli jakbyśmy tak byśmy mieli te dwie szczeliny, to one spełniały ten warunek. I z tych szczelin tu jest ekran nasz, i z tych szczelin, fale kuliste powstają w źródle Z1, Z2 i my rysujemy akurat te dwa promienie, które dotarły do tego samego miejsca na ekranie. Odległość tego punktu, w którym się spotykały, do tej prostej, leżącej na wprost, do tego punktu leżącego na wprost tych dwóch źródeł, xn oznaczymy. I tak naprawdę, jeżeli odległość między tymi źródłami tych fal kulistych jest dużo mniejsza niż odległość ekranu od tych źródeł, to te promienie prawie że będą równoległe. One tu nie są, ponieważ ja nie mogłem oddalić jeszcze, aby musiał te źródła do siebie przybliżyć, albo ten ekran oddalić, bo się nie zmieścił na kartce, ale jak ten ekran byłby odpowiednio dalej, to te promienie byłyby prawie do siebie równoległe i można by uznać, że kąt, pod jakim one się kierują, to jest ten sam kąt, który ta linia przerwana tworzy z tą odległością L. Z tą odcinkiem odległości L. No i teraz właśnie w zadaniach dość często właśnie używa się pewnych przybliżeń, ponieważ tak naprawdę te kąty alfa zwykle są rozpatrujemy te małe kąty alfa, dla których następuje to maksymalne wzmocnienie. No to najpierw zapiszmy ten warunek, który tu wyżej dla tego przypadku. To jest sinus alfa n to jest n lambda przez d, gdzie n to jest 0, 1, 2, tak jeszcze wyżej było. I właśnie dla małych kątów alfa sinus kąta alfa jest zbliżony do tangensa kąta alfa i również do kąta tego wyrażonego w radianach. Ale akurat teraz wykorzystamy tą tożsamość, że sinus danego kąta i tangens danego kąta, jeżeli te kąty są odpowiednio małe, mają zbliżone wartości, a tangens teraz tego kąta alfa n to będzie xn do L, czyli tangens kąta alfa to jest xn do L. Więc ponieważ tangens i sinus są dla małych kątów do siebie zbliżone, więc porównujemy prawe strony, i bardzo często właśnie w zadaniach jest pytanie o odległość prążków kolejnych rzędów. I teraz uwaga, tu na środku jest maksymalne względzie, to jest ten prążek zerowego rzędu i potem jest dla n równego 1 to jest prążek pierwszego rzędu, dla n równego 2 prążek drugiego rzędu i tak dalej. Czyli wzór na tą odległość prążków tych kolejnych rzędów od prążka tego zerowego rzędu to jest wzór, tu przez L mnożymy i uzyskujemy ten wzór, gdzie n równa się 0, 1, 2 i tak dalej. I teraz jesteśmy przygotowani jeszcze już do omówienia siatki dyfrakcyjnej, ale to będzie już w kolejnym odcinku. W ogóle ta lekcja już jest dość długa, prawie że 2 lekcje, bo to jeszcze wy musicie nie tylko wysłuchać, ale jeszcze musicie notatkę zrobić, to właściwie jakby były 2 lekcje, ale będzie lekcja już na jutro kolejna z siatki dyfrakcyjnej. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia, do usłyszenia.